Około 2 miesiące temu w mojej głowie pojawił się plan, żeby osiągnąć coś naprawdę wielkiego. Coś tak ogromnego, że będę musiał na to poświęcić nawet parę miesięcy mojego życia. Końcowo padło na stworzenie najpotężniejszego państwa na moim serwerze. I na pewno widzieliście masę tego typu filmów, gdzie gracze starali się właśnie to zrobić, jednak zazwyczaj nie było to nic na tyle spektakularnego, żeby nazwać to ogromnym osiągnięciem. W moim przypadku jest jednak inaczej, a wy będziecie mogli tą całą historię przeżyć razem ze mną. Jak zwykle, wszystko zaczęło się, kiedy po raz pierwszy z anonimowego konta zalogowałem się na serwer. Grizzly Top 1, bo tak się nazwałem, mimo że nie oznaczało nic konkretnego, to było to po prostu przykrywką. Całą przygodę rozpocząłem od odebrania darmowego zestawu startowego i udania się na strefę tajemniczego lasu. Na razie nic wam to pewnie nie mówi, ale pozwólcie, że póki co nie będę wchodził w szczegóły i poznacie je trochę później. W każdym bądź razie, po zabiciu mobka na tej strefie mamy szansę na otrzymanie specjalnej dyni, co właśnie mi się udało. Od razu po sprzedaniu jej na rynku udałem się na RTP w podróż na Alaskę. I jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to właśnie na tym polega ten tryb. Odwzorowuje on mapę realnego świata, dzięki czemu jesteśmy w stanie zakładać własne państwa. Koszt założenia swojego własnego imperium to jakieś $700, więc codziennie tworzy się mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo nowych państw i to właśnie ja spośród setek, jak nie tysięcy innych graczy chcę być tym, który owe państwo będzie mieć najpotężniejsze na całym serwerze. Jednak przed tym jeszcze bardzo długa droga. Póki co dowiedziałem się, że na Alasce ktoś już zajął sobie tereny, więc na razie nie mam jak tam stworzyć państwa. No trudno. Wróciłem się na razie na strefę i w dalszej chwili zabijałem szkielety, dropiąc z nich dynie. Po jakichś 2 godzinach nieustannego farmienia posiadałem ich aż stack. Wtedy też stwierdziłem, że w życie wdrażam plan, który nazwałem BBC, czyli będę bogaty co jest. Dobra, plan jest taki, że wejdę sobie w tym momencie na rynek i skupuję sobie jakieś tanie dynie. Tutaj widzę, że jest za 1000. Jest to w miarę spoko cena, więc to kupię. Za $700 kupuję. I teraz tak naprawdę wystawiamy to po najniższej cenie, jaka jest teraz możliwa, czyli $1200. No i to się powinno zaraz zacząć sprzedawać, bo mamy w sumie najtańsze dynie na rynku. O, i widzicie, mówiłem, ja dosłownie dopiero co wyszedłem ze strefy, żeby pofarmić sobie kolejne dynie i kolejna się sprzedała. Tak więc jak widzicie, biznes się kręci. Właściwie nie wytłumaczyłem wam jeszcze, po co ludziom potrzebne są te dynie, czym jest to cała strefa i tak dalej. A więc nie jest to nic innego jak event Halloween. Podczas takich wydarzeń zazwyczaj na serwerze odpalana jest specjalna strefa, gdzie nie traci się itemów, ale za to zabijając moby zdobywa się specjalną walutę. W tym przypadku właśnie dynie. Za 150 takich dyń jesteśmy w stanie otworzyć specjalną skrzynkę, z której istnieje niewielka szansa na wydropienie eventowych przedmiotów. Przedmioty te zazwyczaj są naprawdę mocne, przez to każdy gracz pragnie je zdobyć, co jednak łatwe nie jest, dlatego też dużo osób kusi się na skupowanie takich właśnie dyń z rynku. Kontynuowałem więc plan BBC i wystawianie dyń na rynek, do momentu, gdzie po paru godzinach sprzedałem wszystkie jakie miałem i zarobiłem dzięki temu kupę pieniędzy. No dobra, ale co z moim celem? Minęło już trochę czasu, a ja dalej nawet nie stworzyłem państwa. Po co mi są te pieniądze i co ja właściwie robię? Spokojnie, już odpowiadam na te wszystkie pytania. Albania. To jest główne państwo, z którym muszę konkurować o miano najpotężniejszego królestwa. Żeby mniej więcej określić wam, z kim mam do czynienia, pozwólcie, że przedstawię wam to w nieco innej postaci. Zanim to jednak zrobię, chciałbym opowiedzieć wam o sponsorze tego filmu, jakim jest LEGO Fortnite. O LEGO Fortnite mogliście słyszeć jakiś rok temu, gdy dopiero co ujrzało ono światło dzienne. Jednak niedawno, podobnie jak Fortnite, LEGO Fortnite przeszło ogromną przemianę i stało się multiversum pełnym nowych możliwości. Pierwszą nowością jest tryb Brick Life. To właśnie tutaj możecie zamieszkać w tym tchnącym życiem mieście stworzonym z klocków LEGO, gdzie wszystko kręci się wokół współpracy i kreatywności. Możecie spotykać się ze znajomymi, podejmować się różnych prac, zarabiać wirtualną walutę i personalizować swoje apartamenty. Ale to nie wszystko. Miasto Brick Life jest pełne miejsc do odkrycia. Od kociej kawiarni na plaży po dachowy klub w dzielnicy rozrywki. A jeśli macie ochotę na coś bardziej magicznego, zajrzyjcie do Akademii Mrokotliny. Każda dzielnica ma tu swój unikalny klimat, który zachęca do eksploracji i świetnej zabawy, a możliwości są nieskończone. Jeśli lubicie roleplay, to jest to tryb idealny dla was. Jeśli natomiast wolicie przygodę w stylu survival, sprawdźcie tryb Odyssey. Nowa aktualizacja dodaje nowy burzowy biom, pełny przeciwników i tajemnic. Oprócz na przykład nowych burzowych podziemi, najważniejszą zmianą jest nowy boss, Król Burzy. Jest to najbardziej wymagający boss w grze i nadaje on nowego sensu rozgrywce. Jest to tak zwany endgame'owy boss, dzięki czemu grę da się przejść. Ale spokojnie, dzięki resetującemu się dungeonowi można walczyć z nim wiele razy. Zmian w aktualizacji jest jeszcze więcej. Na przykład nowa burzowa wioska wraz z nowymi zadaniami i zmiana systemu craftowania przedmiotów. Resztę musicie już odkryć sami. Tryb przeznaczony jest dla 8 graczy, co sprawia, że wspólna walka daje jeszcze więcej satysfakcji. Najlepsze jest to, że LEGO Fortnite działa na praktycznie każdej platformie i jest całkowicie darmowe. Wystarczy, że pobierzecie Fortnite i wybierzecie któryś z dostępnych trybów LEGO Fortnite. Kliknijcie link w opisie, aby pobrać grę, a także przy zakupach w grze użyjcie mojego kodu twórcy Domski. Wracając do filmu. Albania. To jest główne państwo, z którym muszę konkurować o
miano najpotężniejszego królestwa. Żeby mniej więcej określić wam, z kim mam do czynienia, pozwólcie, że przedstawię wam to w nieco innej postaci. Łączna wartość wszystkich itemów, które posiadają członkowie Albanii, to jakieś 105 milionów 700 tysięcy dolarów. Dodatkowo mają oni ponad 30 tysięcy punktów rankingu państwa, ale o tym trochę później. Gdyby przedstawić majątek Albanii za pomocą sekund, to wyszłoby 105 milionów sekund, czyli jakieś 3,5 roku. Natomiast przyrównując moją kwotę 100 tysięcy na koncie, 100 tysięcy sekund to zaledwie dzień. Także różnica jest ogromna. A więc musicie zrozumieć, że posiadanie najlepszego państwa na serwerze to nie tylko bycie na pierwszym miejscu w rankingu państw, ale również posiadanie masy naprawdę mocnych itemów. Bez nich nie ma opcji, żebym ruszył dalej. Tak więc w pierwszej kolejności zdecydowałem się na zakup mojej pierwszej części seta śmierci, czyli bani. Posiadając ją na głowie, dostajemy nieskończony efekt odporności na ogień, co ułatwi mi bieganie po strefie. Resztę pieniędzy na razie zostawiłem i przez następne 4 godziny tryhardowałem zbieranie dyń na strefie. Tym razem postanowiłem nie sprzedawać ich na rynku, a wymienić je wszystkie na klucz do skrzyni wampira, z której oprócz eventowych OP przedmiotów mamy też szansę na drop innych drogocennych itemów. Miecz nietoperza, to jest nasz cel oczywiście. Czy miecz nietoperza może mi tutaj dropnąć? Klata śmierci, no ona jest warta z około 50 do 80 tysięcy. Ja właśnie otworzyłem kluczyk za 150 dyń, czyli za minimum 150 tysięcy. Wszyscy mi F piszą, no ale dobra, może tutaj będzie coś dobrego. Nie. Ja pierdzielę. Najbardziej liczyłem na jeden z 2 tegorocznych halloweenowych itemów, jakim jest miecz nietoperza. Jest to aktualnie najpotężniejszy miecz na serwerze, a zadawane przez niego obrażenia mogą być naprawdę ogromne. Gdybym go zdobył, to w przyszłości byłby to mój as w rękawie, ponieważ tylko najpotężniejsi gracze z największych państw mogą sobie pozwolić na posiadanie takiego przedmiotu na maksymalnym poziomie. No cóż, pozostał mi na razie powrót do farmienia dyń, dopóki nie wymyślę czegoś lepszego. Dobra, mam jeszcze jeden plan, jak zdobyć ten miecz nietoperza. Za pół godziny jest event duch i no dosłownie za pół godziny na tym evencie pojawią się prawdopodobnie moi znajomi, którzy chodzą na każde eventy i chciałem zrobić z nimi po prostu pewnego deala. Wejdę do nich na kanał i się w sumie spytam. Halo? Halo. Ja potrzebuję takiej rzeczy pewnej. Potrzebuję z kimś przybić coś takiego, że wykupię drop z ducha i jakby no nie wiemy co będzie w tym dropie, co nie? I po prostu ja wykupię to i albo wyjdę na plus, albo wyjdę na minus, co nie? Co jak mi eventówka poleci? No to wtedy ty będziesz na minus. Ale ja zawsze mam pierwsze miejsce, ja ci mogę oddać jeden item, jak mi poleci eventówka. Jak mi poleci jakieś gówno, spoko, oddaję ci 2, ale jak jeden, to ja ci eventówki nie oddam. Nie ma tego łatwo w życiu. W sumie nie wiem czego ja się spodziewałem, oferując jakieś marne 40 tysięcy za zakup w ciemno itemów z bossa, które zazwyczaj są warte o wiele więcej. No ale dobra, po kilkuminutowej negocjacji oboje przebiliśmy deala, że za całą kasę jaką posiadam, po prostu będę mógł dostać najgorszy item, który dropnie Tigrierowi. Po zakończonym evencie, na którym zajął on pierwsze miejsce, oznajmił mi, że najgorszy item jaki dostał to księga wydajności 8. Można ją nałożyć na kill off, a na rynku jej cena to około 50 tysięcy dolarów. Także lekko wyszedłem na plus. Mimo wszystko był jeden dość spory problem. Na początku filmu mówiłem wam, że muszę grać pod przykrywką. I oprócz wiadomych przyczyn dlaczego tak jest, to istniał jeszcze jeden powód, dla którego tak bardzo chciałem być anonimowy. Tigrier, z którym przed chwilą zrobiłem interes i inni moi znajomi posiadają drugie najpotężniejsze państwo na serwerze. Szkolna 17. Niewykluczone jest to, że chcąc wspiąć się na sam szczyt, będę musiał konkurować też z nimi. Wiedząc jaki mam nick, mogliby chcieć mi to utrudnić, a także w przyszłości pokrzyżowałoby mi to niektóre moje plany. I wiecie co? Stało się. Żeby się nie zdradzić, kazałem Tigrierowi nie dawać mi itemów bezpośrednio, tylko zostawić w jakiejś skrzynce i podać mi koordynaty, żebym za jakiś czas tą książkę odebrał. I mimo, że dopiero po jakimś czasie dotarły na podane miejsce, to Tigrier przez ten cały czas ciągle na mnie czekał, żeby poznać moją tożsamość. Grizzly top 1. To nie ty, tak? Zagwarantował on jednak, że nikomu nie zdradzi mojej nazwy, więc jeśli faktycznie dotrzyma słowa, to powiedzmy, że ogromnej tragedii nie ma. Mimo tego istnieje jeszcze kolejny duży problem. Event halloweenowy kończy się dzisiaj. Dobrze słyszycie, już jutro nie będę mieć możliwości zdobycia jakiejkolwiek aktualnej eventówki. Całą nadzieję właściwie pokładam w te skrzynki, także do momentu wyłączenia strefy muszę, nie odgrzewając się od komputera, dalej farmić dynie. Bez kombinowania po prostu otwórzmy sobie te dwie skrzynki i uwaga... No spodnie za 50 koła, no niech będzie, mamy 3 części seta. Ostatnia skrzynka, ostatnia nasza nadzieja, dosłownie ostatnie minuty eventu Halloween. Ja
ziele? Nie wiem, było tak blisko łuku pajęczego, który jest bardzo OP, ale w sumie dobry mamy drop. Mamy siekierę golema. Siekiera golema kosztuje 200 odłamków śmierci, czyli jakieś 200 000 dolarów. Nie wiem, na razie chyba sobie ją zatrzymam. Po tym jak sprzedała mi się reszta dyń, kupiłem brakującą część seta. Jednak pomimo to, że jest on netherite'owy, to na Tiku jest on dopiero podstawą do bycia jakkolwiek potężnym. Także z eventu to właściwie by było na tyle. Od razu po wyłączeniu strefy udałem się na zapisanego wcześniej Homa, gdzie znajdowała się Alaska. I pomimo jakiegoś drobnego wybuchu na ich terenie, to dalej trzymała się ona dobrze. Mi akurat bardzo zależało na tym terenie, ponieważ znajdował się bardzo daleko od jakichkolwiek centrum walk, które dzieją się głównie w Europie albo Afryce. A poza tym nikt chyba nie spodziewa się, że jakaś niepozorna Alaska chciałaby zostać najpotężniejszym państwem. Więc zakładając tutaj państwo, nie powinienem nikomu wchodzić w drogę. No i w końcu mam nick Grizzly, więc wszystko się łączy. Spytacie się pewnie, dlaczego po prostu nie założę państwa gdzieś obok i nazwę je lekko inaczej. No w sumie to właśnie tak zrobiłem. I zamiast Alaska państwo nazwałem Imperium Alaski. No i to państwo, słuchajcie, będzie legendarne. Na razie nic tu nie ma, mamy dosłownie serce naszego państwa i dookoła jakiś dirt i Alaskę, na której dzieją się dziwne rzeczy. Ale jest to dopiero początek tej całej niesamowitej historii. Czas, który ja poświęcę na osiągnięcie tego celu. Poświęcenia, których się podejmę. Ja zasypiam w losowych porach dnia. Nie wiem, czy jest noc, nie wiem, czy jest dzień, nie wiem, która jest godzina. Ile emocji i zgrzytów będzie w tej całej przygodzie, jest to aż niewyobrażalne. I serio cieszę się, że każdy z was będzie mógł to przeżyć razem ze mną i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Póki co jednak było już bardzo późno i byłem serio wykończony ostatnimi 2 dniami pełnymi zbieraniem dyń. Także udałem się na strefę AFK, zostawiając komputer odpalony na noc i poszedłem spać. Następnego dnia odebrałem wszystkie nagrody z karnetu AFK, w tym totem. Całkiem przypadkiem dzięki niemu odkryłem nowy sposób na biznes. Sprawdzając, po ile taki totem chodzi na rynku, zauważyłem, że 2 osoby wystawiły go za śmiesznie niskie kwoty 13 i 15 tysięcy dolarów. Reszta totemów powystawiana była po około 40 000 za sztukę, więc wystawiając je po takiej samej cenie, dosłownie klikając parę razy myszką, będę mógł zarobić jakieś 50 000 na czysto, więc mega spoko. Z takich lepszych nagród dostałem też czek na 20 000 dolarów, także serio polecam stać na strefie AFK, bo za dosłownie nic nie robienie możecie dostać naprawdę bardzo wartościowe przedmioty. Po udanym początku dnia udałem się do Wariatkowa, czyli specjalnego miejsca na mapie, które oferuje pomoc dla ludzi ze schorzeniem. Nie no, co jest? Tak serio to udałem się pozabijać jakichś diamentowych graczy. Skoro mam ten set śmierci, to muszę z niego trochę pokorzystać. I może akurat natrafię na gracza z jakimiś wartościowymi przedmiotami. I jak coś, to pierwsze państwo serio nazywało się Wariatkowo. Lecimy w niego, dobra, wjeżdżamy, on nie ma itemów. Zabiliśmy go w chwilę, dobra, odłamek śmierci i w sumie jakieś diaksowe itemy. Takie se. Potem zabiłem jeszcze jednego diaksa i oprócz jakichś tam refów i diamentowego seta nic za bardzo nie dropnął. Następny przeciwnik zdążył się wylogować, zanim w ogóle do niego podszedłem. Jednak co ciekawe, masa terenów w jego państwie była przejęta przez Albanię, co jeszcze bardziej pokazuje ogromną dominację z ich strony, bo dosłownie nawet u losowego gracza, którego znalazłem na mapie serwera, zostawiają oznaki swojej potęgi. Wróciłem się na państwo i wystawiłem wszystkie zdobyte przedmioty na rynek. Pomimo, że były to jakieś diamentowe itemy, to tak czy siak mogłem zbić na nich spory profit, więc czemu nie? Jednak nie jest to na pewno taktyka, która da mi jakieś ogromne kokosy. A dla przypomnienia, majątek najpotężniejszego państwa na serwerze wynosi jakieś 105 milionów dolarów. Także wkopując się pod ziemię zatrudniony w pracy górnika, zacząłem obmyślać jakąś nową, potężną taktykę, bo jednak cel jest spory. Podczas kopania przypomniało mi się o jednej istotnej rzeczy, o rudach kryształu. I nie chodzi mi o te takie geody, w których znajdują się kryształy ametystu, a o coś zupełnie innego. Niedawno na Tika została wprowadzona spora aktualizacja, która między innymi dodawała nowe przedmioty jak siekiera golema, ale również wprowadziła na tryb nową rudę. Jak sama nazwa wskazuje, po jej skopaniu dostajemy kryształy. Wiem, olśniewające. W każdym bądź razie, takowe kryształy wykorzystuje się m.in. do tworzenia potek, czy zdobycia kryształowego miecza, który przez sporą ilość graczy jest pożądany. Jakiś czas później takie właśnie złoże znalazłem, zdobywając z niego 7 kryształów. Czy to dużo? 20 kryształów kosztuje potka siły 1. Za te 7 my możemy wytworzyć jedynie kryształ trucizny, z którego możemy sobie zrobić potkę na truciznę. Najtańszy taki kryształ na rynku chodzi za 3500 dolarów, więc wystawmy sobie te 7 kryształów za jakieś 21,5 tysiąca. Myślę, że spoko cena. Jednak kopiąc przez następne 40 minut nie znalazłem ani jednej takiej kolejnej rudy, więc na razie odpuściłem. Na ten moment wróciłem się na państwo i jako symbol oraz taką pamiątkę postawiłem na państwie mały domek. Jednak nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że podczas tego kopania, mimo że znalazłem mało kryształów, to bardzo często natrafiałem na rudy złota.
dzięki którym w sumie zapaliła mi się kolejna lampka w głowie. U nas na serwerze da się kupować serio masę itemów w sklepie z przedmiotami. Od jakichś bloków dekoracyjnych, aż po chorusy, koksy czy nawet czołgi. Gama jest serio szeroka i o czym sobie nie pomyślimy, to zazwyczaj da się to kupić. Ja więc wpadłem na pomysł, aby ze sklepu kupować jabłka za jakieś grosze i tworzyć za ich pomocą złote jabłka, które będę wystawiał na rynku po niższych cenach niż można je dorwać w sklepie. Pomysł na zarobek idealny, pomyślałem. Jednak od razu moją myśl zdementował fakt, że potrzeba naprawdę masy złota, aby wytworzyć chociaż ten stack złotych jabłek. Ja tego złota posiadałem lekko ponad stack, więc stworzyłem jakieś 10 złotych jabłek. O kwocie, za jaką to wystawiłem, to już nawet nie wspomnę, bo jest ona serio śmieszna. Tak więc właściwie kolejny plan legł w gruzach. Jak widzicie, nie zawsze wszystko wychodzi idealnie i tak też było w moim przypadku. Nie miałem jakiegoś konkretnego planu, więc musiałem szukać i testować różne sposoby, aby w końcu trafić na ten jedyny. Lekko zakłopotany, właściwie nie do końca wiedziałem, co mam teraz ze sobą zrobić. Za chwilę jednak miał wystartować event Król i to właśnie dało mi nową nadzieję. Takie eventy to właściwie chyba najłatwiejsza okazja do zdobycia dobrych przedmiotów. Są one praktycznie codziennie, a dosłownie wystarczy, że znajdziemy się w rankingu top 5 graczy, którzy zadali królowi najwięcej obrażeń i już mamy szansę zgarnąć jakiś losowy przedmiot z tej oto puli. Na mapie zobaczyłem, że właściwie na zamku, czyli w miejscu, gdzie respi się król, nie ma ani jednej osoby z jakiegoś mocnego państwa. I faktycznie po dotarciu na miejsce zastałem tam samych diamentowych graczy. W razie czego, żeby nie stracić moich cennych przedmiotów, odłożyłem je do Ender Chesta i w zamian wziąłem jakieś diamentowe, których nie będzie mi szkoda, jeżeli zginę. Tu jest, widzę jakiś netherite, więc jakby może być lipa pod tym względem, ale spróbujmy mu coś zadać, no. Ile mamy? 20 zadanych obrażeń. Ej, dobra, to się może udać, mogę być to 5 na królu. Nikogo tu nie ma, nie wiem co się stało, bo zawsze tutaj, wiadomo, są najpotężniejsze państwa na tym evencie i tak dalej. A teraz widzę, że coś się zwaliło, ja mam 63 obrażenia, dawaj. Jestem aktualnie w top 5, lecę w niego jak mogę i potem po prostu cykam perełką. Ty, no ktoś mnie bije. Czy straciłem perły? Proszę, żebym nie stracił pereł. Proszę, żebym nie stracił pereł. Dobra, nie straciłem pereł. Mamy to. Straciłem tylko jakieś tam, kurde, części seta. O kurde, no nie. Nie jestem. Nie. Nie jestem top 5. 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 Kurde, król zabity. Ej, ale było tak blisko, tak szczerze. I nie wiem, co poszło źle, nie? Co poszło nie tak? Byłem top 5 tyle czasu. Jeszcze najwyraźniej nie byłem gotowy, skoro praktycznie bez żadnej mocniejszej konkurencji nie udało mi się zająć nawet 5. miejsca. Tak w ogóle to chwilę po opuszczeniu zamku jakiś chłop prawie oskamował mnie na mojego seta, oferując mi za niego jakąś chorą sumę $700 000. W ostatniej chwili w wymianie zmienił on czek warty 700 000 na czek za $700. Także jak widzicie, jest naprawdę masa sposobów, żeby się dorobić i ogranicza mnie moja własna wyobraźnia. Jednak póki co nie miałem pojęcia, od czego w ogóle zacząć, także poszedłem na strefę up i postanowiłem, że na dziś to koniec. I tak, położyłem się spać na fotelu, żeby z rana nie mieć problemu wstać jak najwcześniej. Ja pierdzielę. Halo. Dosłownie przed chwilą wstałem. Jest ogólnie 12:30, no miałem wstać z rana. Tak śmieszne uczucie. Ja się obudziłem, złożyłem sobie fotel i jestem przy komputerze. Dobra, odbierzmy sobie karnet. Ile mamy punktów? 807 punktów? Dobra, karnet, 5. 5 talizmanów ostrości, okej. O kurde, 15 kryształów. Ej, to jest warte 40 000 w ogóle. Poobracałem znowu totemami na rynku, kupując je po jakichś niskich kwotach i wystawiając po 32 000. Wystawiałem też pojedynczo kryształy i w sumie coś tam zarobiłem. Mimo to z serwera wyszedłem i wszedłem na niego dopiero około godziny 19:00 zrealizować nowy plan, który wpadł mi do głowy. Mamy godzinę dokładnie 18:53, a król, na którym wczoraj byliśmy, respi się codziennie o godzinie 19:00, także plan jest taki. Idziemy sobie teraz na Home'a, wchodzimy szybko w sklep, kupuję sobie 3 cobblestone'y i kupuję sobie, uwaga, Blaze Roda. Dzięki czemu w tym momencie mogę stworzyć statyw do potek. Postawimy go sobie na szybko tutaj. Wiadomo, proces tworzenia potek, proces. I tym sposobem wytworzyłem sobie potki na niewidzialność. Są one najbardziej kluczowym elementem całego planu, który tym razem nie polega na dostaniu się do topki zadanych obrażeń, a na czymś zupełnie innym. Król oprócz właściwości wynagradzania najlepszych graczy przedmiotami, po swojej śmierci za każdym razem wyrzuca też koronę. Sama w sobie korona nie jest jakoś ultra mocna, bo jest to tylko swojego rodzaju artefakt i symbol pokonania takiego właśnie króla. A w rzeczywistości działa ona jak zwykły netherite'owy hełm z Protection 4. Pomimo to jednak na rynku ludzie wystawiają ją za około 50 000, więc jeżeli idealnie po pokonaniu przez graczy bossa wskoczę tam i zyskam koronę, to jestem 50 000 na plus. Niestety przegapiłem moment i podczas gdy król poległ, to ja wcinałem sobie złote jabłko. Tak w ogóle to z ciekawości na nowo powstałym Discordzie graczy Market TickMC, gdzie możecie masowo skupować jakieś lepsze przedmioty za bardzo okazyjne ceny. Spytałem się o cenę miecza nietoperza, żeby wiedzieć jaką kwotę ja w ogóle potrzebuję, żeby przynajmniej taki miecz zdobyć. Okazało się, że nie mają go w ogóle na sprzedaż. Pomimo, że na królu znowu średnio mi
poszło, to na szczęście był dzisiaj poniedziałek, co oznaczało, że odpalone zostały premie. Premie to w skrócie mechanika na serwerze, która raz na jakiś czas w poniedziałek aktywowana jest na cały tydzień. Podczas aktualnych premii kwota za sprzedaż bambusów, trzciny, kaktusów, nasion i wodorostów wzrosła ponad dwukrotnie. Wiedziałem, że jest to okazja na dobry zarobek, więc połaziłem trochę po mapie, aby znaleźć idealną farmę, którą będę w stanie zbudować. Normalnie ktoś sobie tutaj willę postawił, co jest grane? Co jest? Normalnie jakieś jacuzzi? Jakaś sala kinowa? Co się tu dzieje? Mega to jest fajne, że serio jest taka ogromna mapa i tutaj przez rok się tyle państw pobudowało. I serio to cała mapa, ta historia tej mapy przez zaledwie rok jest, nie wiem, no to jest niesamowite. Ej, chyba widzę jakąś farmę. Kurde, no spora jest nawet. Mega duża, ej, ale w sumie taka by się przydała, no bo kurde, no chcę zrobić jak najwięcej. W sumie to farma wydawała się spoko. Nie wydam na nią też jakoś dużo kasy, także odpaliłem replaya z farmą i wzorując się na niej zbudowałem podobną. Już tak naprawdę po chwili zaczęła ona generować masę bambusów, które po sprzedaniu dały mi profit 10 tysięcy dolarów. Zmieniłem więc typ państwa na pacyfistyczne, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie mnie zabić. Tym samym po prostu stanąłem w miejscu, zostawiłem włączony komputer i wyszedłem z domu. Może w końcu mocniej sprogresuję i w końcu osiągnę coś większego. No i pewnie by tak było, ale po powrocie do domu zastał mnie jedynie widok mnie stojącego na spawnie bez totalnie żadnych itemów. Czemu? Sam w sumie do końca nie wiedziałem. Przecież nawet specjalnie zmieniłem państwo na pacyfistyczne, żeby być bezpiecznym i żeby nikt nie mógł mnie zabić, a pomimo to taka sytuacja się wydarzyła. Na całe szczęście cały czas stojąc na farmie miałem odpalonego replay moda i mogłem sprawdzić, co było przyczyną mojej śmierci. Ku mojemu zdziwieniu był to gracz. I to nie byle jaki gracz, bo członek Albanii. Wykorzystał on lukę w serwerze i zakupił ze sklepu jajko spawnujące zombiaka, za którego pomocą mnie zabił. Był to oczywisty błąd i niedopatrzenie w serwerze, także gracz ten został surowo ukarany, a mi należał się zwrot przedmiotów sprzed mojej śmierci. Mimo to zabił mnie on jakieś 2 godziny po tym, jak wyszedłem z domu, więc przez resztę czasu, w którym mnie nie było, cała maszyna nie generowała właściwie żadnych bambusów. Mogłoby się więc wydawać, że zarobię z tego jakieś marne grosze, ale o dziwo po sprzedaniu wytworzonego towaru zyskałem aż 100 tysięcy dolarów. Musicie przyznać, że jest to naprawdę imponująca kwota, jak na jakieś 2 godziny dosłownie stania w miejscu. W zasadzie przez to, że było już późno w nocy, znów zostawiłem Minecrafta odpalonego na noc, jednak teraz z tą różnicą, że stałem na mojej farmie zamiast na strefie AFK. Przez całą noc bambusów wygenerowało się tyle, że aż mój komputer ledwo umiał to uciągnąć. W każdym bądź razie po 9 godzinach spania farma zainicjowała zysk prawie 300 tysięcy dolarów. Był to definitywnie strzał w dziesiątkę, ponieważ zbudowanie takiego czegoś zajęło mi z parę godzin. Wydałem na to z max 50 tysięcy, a na proficie z niej byłem już prawie $500 000. Przez zrządzenie losu następne parę dni właściwie nie było mnie w domu, tym samym nie miałem jak grać w Minecrafta. Przez to ominęła mnie ta cała premia na bambusy, a także 3-dniowy mini-event rocznica z okazji pierwszych urodzin serwera. Pomimo to udało mi się wejść w ostatni dzień tego wydarzenia i załapałem się na rozdanie darmowego tortu urodzinowego, który był główną atrakcją całego eventu. Aby taki tort zdobyć, wystarczyło zbierać rozrzucone po mapie składniki w formie główek. Gdy uzyskaliśmy mąkę, masło oraz lukier, wystarczyło zanieść je na spawna i u specjalnego NPC-ta piekarza wytworzyć jeden taki tort. Wiadomo, pomimo jego działania, którym jest jedynie po kliknięciu prawego przycisku dodanie nam 5 złotych serc, takie jak dostaje się po zjedzeniu na przykład koksa czy refa, jest to jednak eventowy item, który dało się zdobyć tylko przez ostatnie parę dni. Także nie dosyć, że aktualnie cena jednego takiego tortu na rynku wynosi około 20 tysięcy, co już jest sporym wynikiem, to dodatkowo za jakiś czas po zakończeniu się eventu cena takich tortów może podskoczyć kilkukrotnie. Wyczułem w tym potężną okazję, więc pomimo ostatniego dnia eventu skupiłem parę takich tortów z rynku i poszedłem szukać składników na mapie. Jednak żadnego nie znalazłem. Wtedy też zmieniłem typ państwa z powrotem na agresywne, żeby pozabijać trochę graczy, z których również istnieje niewielka szansa na drop takiego właśnie składnika. I takim sposobem po parunastu killach zdobyłem dodatkowe 2 torty. A następnie poskupowałem jeszcze parę sztuk z rynku. Co też w ogóle najciekawsze, przez to, że posiadałem rangę duch, którą zakupiłem podczas eventu halloweenowego, żeby szybciej zdobywać dynie, miałem dostęp do kitu ducha, który mogłem odbierać co jakiś tam czas. Znajdowały się w nim 2 klucze do zwykłej skrzyni o wartości około 3 zł. Z pierwszej skrzynki wyleciał jakiś syf, natomiast z drugiej... Yo, bro! Dokładnie, tort urodzinowy, na którego było jakieś 30% szans na drop. Resztę dnia spędziłem na wyłapywaniu spoko ofert tortów z rynku i finalnie posiadałem ich aż 17. Chore w ogóle jest to, jak to wszystko działa i że ludzie tak bardzo lubią kolekcjonować te wszystkie eventowe przedmioty. Często ich nawet nie używając i odstawiając je jedynie do Ender Chesta, żeby cieszyć się mianem posiadacza unikalnych przedmiotów, których nie da już się w żaden sposób zdobyć. I właściwie na tym trzyma się duża część ekonomii. No cóż, zanim jednak cokolwiek na nich zarobię,
że muszę odczekać te parę dni, aż ich cena znacząco wzrośnie. W międzyczasie wpadłem na kolejny genialny plan zarobku, który może dać mi więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny wcześniejszy sposób. Najtańsze odłamki są średnio powiedzmy po 2000 są najtańsze odłamki. Siekiera golema kosztuje z tego co pamiętam 200 odłamków dokładnie, czyli 200 odłamków razy 2000 to jest 400 000. O kurde! Ja bym to chciał jeszcze ulepszyć na poziom drugi, czyli potrzebuję ulepszacza, który na rynku widziałem, że kosztował 80 koła, coś takiego. Żeby to ulepszyć na kolejny poziom, potrzebujemy jeszcze 150 odłamków, czyli dodatkowe 300 000, to jest 780 000, to myślę, że tak na ludzie za 800-850 mógłbym to wystawić w sumie. Widzę, że tu serio potężne sumy mogą z tego wyciągnąć się. Plus te torty. Ej, dobra! W sensie ja byłem serio teraz załamany, bo mamy 200 koła na koncie, więc serio byłem podłamany, ale jak widzę, że tutaj już jest taka fajna sumka z tego zbiera, z tych tortów i z tej siekiery, to już trochę jest mi lżej w sumie. Jeśli jeszcze nie zrozumieliście, to moim planem jest ulepszenie siekiery golema na poziom wyżej, dzięki czemu zadaje ona więcej obrażeń, wyrzuca przeciwników więcej kartek do góry, a także jej wartość znacząco się zwiększa. Żeby zdobyć brakujące mi odłamki na ulepszenie tego przedmiotu, postanowiłem udać się na zamek. Dokładnie na ten sam zamek, na którym pojawia się król. Kiedy event jest nieaktywny, respią się tutaj rycerze, a po ich zabójstwie mamy szansę na to, że upuszczą taki odłamek śmierci. Dosłownie chwilę po pojawieniu się na strefie, od razu zauważyłem, że jakiś netherite biegnie w moją stronę. Gracz. Perła cykła, dobra, pięknie. Jakiś netherite to był, nie widziałem dokładnie jaki, czy miał klatę czasu, czy nie, czy jakąś zwykłą. Goni mnie. Dobra, zwykła klata, zwykła. Ale no jest niebezpiecznie dalej, nie? Mam 10 pereł niby, w Enderchestie jeszcze jakieś mam. Dobra, wrócę się na zamek, no gdybym miał zginąć, no to wtedy stracę tylko część itemów, ale chyba nie zginiemy. Dobra, disconnect. Nie miałem antylogoutu? Mam nadzieję, nie miałem. Na replayu sprawdzę, ale chyba nie miałem antylogoutu. Dobra, dawno nie miałem. Wyszedłem, nie miałem. Ja pierdzielę, i zestresowałem się, no ale co to ma być w ogóle? Ja nie mogę w ogóle na tą strefę pójść, bo ktoś mnie wyczaił, że tam wszedłem. Już mnie zaczął gonić. Strasznie bałem się wchodzić w jakąkolwiek potyczkę z netherite'owymi graczami. Pomimo, że ja również posiadałem netherite'owy set, to ostatnio tocząc walkę na moim głównym koncie z Piotrulem, mogłoby się wydawać, że mamy podobne przedmioty. Jednak brak eventówek, dodatkowych obrażeń na mieczu, czy dodatkowej ochrony na secie z jego strony zaskutkowało szybką przegraną Piotrula. Także w takich sytuacjach pozory bardzo lubią zmylić i nigdy nie mamy pewności, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Dlatego póki nie zdobędę wystarczających środków na zakup lepszych itemów, to nie mam szans w walce z graczami, a co dopiero w konkurowaniu z właścicielami najpotężniejszych państw. Musiałem więc wykombinować jakiś inny sposób na pozyskanie odłamków. W zasadzie najprostszą metodą jest kupienie ich z rynku, co właściwie zrobiłem. Tak jak jednak wspominałem, na rynku często ceny są mocno zawyżone. Także tym razem udało mi się dobić targu z właścicielem marketu, jednak negocjacje z nim ceny przerwał komunikat o zrespieniu się króla. Jako iż w Enderchestie dalej posiadałem masę niewidek, postanowiłem, że połączę pierwsze dwie strategie w jedną. I zamiast na niewidce czekać, aż król upuści jakąś tam koronę, to po prostu będąc niewidzialnym będę go bił. Jestem niewidoczny, ludzie nie wiedzą, że ja tutaj w ogóle biegam, to jest naprawdę mocne. Czy ja jestem w jakiejś topce? Jestem w top 3! Jest dobrze, jak top 3 utrzymamy, to będzie spoko. Jak top 3 otrzymamy, to będzie serio spoko. Kurde, top 5. Ej, tu jest dużo diaksów. Jak bym tu wjechał w netherite może? Ostatecznie tak chyba zrobimy, bo ja już widzę, że chyba znowu zginę. No. Wracam do bazy, zakładam netherite seta. To jest, myślę, że ten moment, tam są same diaksy, nie ma nikogo netherite'owego, więc jak ja wjadę, to może być mocno. Wjeżdżamy tam. Bijemy króla, póki jest szansa. Boję się, że zaraz ten Bazylowski założy tego swojego seta, którego miał wcześniej. Ile mam? 93. Ej, ja nie wiem, czy ja się wbiję w topkę. Dobra, to było bliskie, nie? Bazylowski we mnie wjeżdża niestety. Ło, dużo mi bije. Totem. Jak oni mi tyle biją? Oni mają miecze chyba dobre. Oni mają chyba miecze dobre po prostu. Czy to ma jakikolwiek sens? Kurde, nie wiem co robić. Dobra, wbijam się do tej topki i to jest tyle, ile... Co to jest za netherite? Czemu są netherite? Dobra, uciekam. Nie. Tak się nie bawię. Są netherite. Kurde, no ja sam nic nie zrobię. Jestem blisko. Nie wiem, są dwa netherite. Widzę, że ostro chcą się we mnie wklejać też. Goni mnie, strasznie mnie goni. Strasznie mnie chce dorwać, nie? Widzę to. Bardzo chce mnie zabić. Bardzo tego chcę. Czemu słyszę, jak ktoś do mnie dzwoni? Halo? Dzwonią do mnie. Gdzie jest król? Walimy króla jeszcze. Mam słaby miecz strasznie. To jest lipa tylko. Strasznie się na mnie fokusują. Gap. Cox. Kto do mnie dzwoni? Jak zwykle jest to samo, Czy ja coś straciłem? No nie no, straciłem tylko klatę, no to jest 50 koła, tragedii nie ma, ale miałem szansę znowu, nie wiem, ten Bazylowski strasznie jakoś ciśnie mnie. Od wczoraj do mnie wysyła TP akcept, żebym zaakceptował. Strasznie za mną gania. Nie wiem, czy on wie, że ja to ja. Nie wiem, co ja mam zrobić po prostu, żeby nie ginąć. Ja za każdym razem, czy nawet w poprzednich filmach, ja strasznie łatwo ginę, bardzo łatwo ginę. Ja wiem, że ja niby po prostu mógłbym, nie wiem, nie brać tego netherite'owego seta i tak dalej, no ale to jest ryzyko. Wiedziałem, że ryzyka się podejmuje i wiedziałem, że mogę dużo wygrać, wiedziałem że też, że mogę stracić, no i w tym przypadku straciłem itemami,
ale skill tutaj mi się wydaje, że też zawodzi. I jestem sam dosłownie, każdy gra w państwach, ja jestem sam w tym państwie. Nie wiem po prostu co robić, nie wiem co robić. No nic, wyszło jak zwykle. No i trochę się tym przejąłem i zdałem sobie sprawę z aktualnego stanu rzeczy. Dlatego poszedłem spać i wbiłem na serwer dopiero kolejnego dnia o 18. O tej godzinie w niektóre dni ma miejsce jeszcze inny event, który w sumie bardziej polega na szczęściu niż na skillu i dobrych itemach. Mówię tutaj dokładnie o evencie Lama. Albo Piniata. No, nieważne. Ważne jest to, że nie liczą się tutaj żadne topki zadanych obrażeń i nawet początkujący gracz bez żadnych itemów jest w stanie tutaj się dorobić. Ponieważ Piniata po rozwaleniu wysypuje dookoła masę naprawdę mocnych itemków, właściwie bardzo podobnych do dropu z króla. To w połączeniu z niewidką może być serio mocne i mogę niezauważenie wskoczyć w rozsypane itemy i od razu wylogować się z serwera. Mimo dobrego planu nie udało mi się wlecieć w jakikolwiek z leżących itemów. Jednak nie wszystko jest jeszcze stracone. Ajajaj no, może ktoś coś dropnie? Ulepszacz dropnął. Dropnij coś, kolego. O kurde, widać mnie. Miałem szansę jeszcze ten ulepszacz złapać. Ile mam jeszcze niewidki? 2 minuty. Shulker! O kurde! Zabrałem! Ale się wydarłem. Nie! Półtorej staka pereł, ulepszacz, totem, 2 zwoje czerwone i helikopter. To są itemy o wartości około 400 000 dolarów. Przez moją głupotę i nieopanowanie dosłownie straciłem szansę na zdobycie prawie $500 000 i to całkowicie za darmo. Już nie wiem, który to raz, w którym coś poszło niezgodnie z planem. Mimo wszystko i mimo, że byłem trochę podłamany tym wszystkim, to nie mogłem ciągle użalać się nad sobą i nic z tym nie robić. Muszę wziąć się w końcu w garść, bo inaczej nic nie zdziałam. Mam przecież plan z siekierą golema, mam w głowie w sumie trochę nowych pomysłów, także muszę to w końcu zrealizować. Dokończając poprzednią strategię z siekierą, za 96 000 kupiłem od właściciela marketu stack odłamków śmierci. Przy okazji na rynku znalazłem też 2 tanie torty, które od razu skupiłem i stwierdziłem też, że ta strefa AFK jest naprawdę OP, więc przydałoby się wycisnąć na maksa. Dlatego też stworzyłem multikonto, które tam postawiłem i 24 godziny na dobę będzie generować mi skrzynki i poziomy karnetu. Właściwie ostatnie odłamki brakujące mi do ulepszenia siekiery zdobyłem na zamku zabijając rycerzy oraz graczy, a także z rynku. Na nim znalazłem też ulepszacz za $2000, co jest w ogóle jakieś chore, bo normalnie chodzi po jakieś 80 000. Także wszystko chyba w końcu zaczęło się układać pode mnie. W końcu mogłem ulepszyć siekierę, aczkolwiek zanim wylądowała na rynku, chciałem z niej jeszcze trochę pokorzystać. Także wraz z czarnym grzybem, czyli tigriarem na multikoncie, pozabijaliśmy trochę Steve'ków w diamentowych setach, używając 2 siekier naraz. I z całego serca wam mogę polecić używanie tego itemu, bo była to serio satysfakcjonująca zabawa. Ja pierdzielę, to... Co jest grane? Popnął mi totem, wiem, ja uciekam. Na szczęście tym razem przeżyłem. Dobra, zabawa zabawą, ale trzeba wracać do tryhardowania. Siekierę wystawiłem początkowo za $699 000. Przez długi czas nie chciała się jednak sprzedać, więc końcową cenę ustaliłem na 639 000. Po kolejnej nocy przy odbieraniu itemu z multikonta skapłem się, że mi się sprzedała. Żeby nabrać jeszcze większego tempa, kupiłem najtańsze torty z rynku i w końcu zacząłem wystawiać swoje w cenie $50 000 za sztukę. Tym samym miałem teraz najtańsze torty na rynku i w ogóle jak obliczyłem ile zarobię, jak wszystkie się sprzedadzą, to szczęka mi opadła. Prawdę mówiąc czułem, że to kwestia paru dni, żebym został nawet 10. najbogatszym graczem na serwerze. Oczywiście pod względem pieniędzy na koncie, bo pomimo, że taki Jabłko, czyli lider Albanii, ma 9 milionów na koncie i jest top 1, to jego itemy są warte jakieś 35 milionów. Moje nawet nie są warte 1 milion, więc póki co i tak nie mam podjazdu. W ogóle zacząłem zastanawiać się, jak to możliwe, że pojedynczy gracz ma aż tak ogromny majątek. 30 milionów to tak ogromna kwota, że jest to równowartość około 700 części seta śmierci, którego aktualnie mam na sobie. W sumie sięgając myślami z pół roku wstecz, kiedy Albania dopiero co powstawała, przypomniało mi się, że cała Albania kosiła dosłownie miliony na coinflipie. Jest to mechanika, która przez jakiś czas była na serwerze, jednak przez swoją potężną moc szybko ją wycofaliśmy. Jeżeli ktoś z was nie wie, coinflip jest to popularna gra 50 na 50, w której 2 strony wykładają na stół tą samą kwotę. W przypadku Minecrafta na przykład 1000 serwerowych dolarów od jednego, a także drugiego gracza. W tym momencie losowo możemy albo wygrać całe pieniądze, które znajdują się w puli, albo przegrać i nie dostać nic. Jeżeli średnio rozumiecie o co chodzi, to w sumie nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma to, że zapaliła mi się lampka w głowie i właśnie wpadłem na biznes, w którym bardzo często lubią zostawiać masę pieniędzy, największe szychy i same grube ryby. Znajdując idealny projekt budowli, w natychmiastowym tempie wyrównałem tereny wokół mojego państwa i po jakichś 8 godzinach pracy oficjalnie mogę powiedzieć, że skończyłem. Masę czasu mi na to poszła, naprawdę ogrom czasu, no
jak nie widzicie, to jest to kasyno, w którym mam zamiar zarobić naprawdę kupę pieniędzy. Jest tutaj na razie tylko jedna maszyna, ale ona całkowicie nam wystarczy. Nie będę wam na razie pokazywać, jak to wszystko działa, mogę wam jedynie pokazać w ogóle, jak to wygląda od środka, bo szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. To są jakieś chore mechanizmy. Nawet nie wiedziałem, że w mechanizmach można wykorzystać te takie lejki z wodą. Sam do końca nie wiem, jak to działa, wiem, że działa. No i póki co to tyle i idę spać, bo już jest serio bardzo późno. Także rano wstaję i kończę ten cały plan. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Rano przed tym jeszcze klasycznie odebrałem nagrody z karnetu. 5 end krystali i 40 odłamków. To są przedmioty, które zyskałem po prostu awcząc na serwerze. Także dodatkowe 100 000 profitu. Później jeszcze na chwilę udałem się do miejsca z początku tego filmu, ponieważ zapamiętałem, że znajdowały się tam villagery, które oferowały strzały na strengtha 2, które przez najlepszych graczy są często wykorzystywane, więc jest to kolejne źródło przychodu. Niestety wszystkie wieśniaki zostały gdzieś ukryte i ciężko było mi się do nich dostać, także ten temat również porzuciłem. Gotowy na ogromne zarobki z kasyna, przygotowałem też skina specjalnie na tą okazję i rozpocząłem tepanie do siebie graczy. Już tak naprawdę pierwszy, jakiś losowy gracz przegrał ze mną na maszynie 25 000 dolarów. Następny gracz, który się do mnie tepnął, grał za jakieś marne kwoty kilkuset dolarów, więc stwierdziłem, że bez owijania w bawełnę przyszedł czas ujawnić się kolejnej osobie, a mianowicie Revolsowi. Jest to dokładnie ta sama osoba, która jest właścicielem marketu, na którym wcześniej kupowałem jakieś przedmioty. Jest on w drugim najpotężniejszym państwie razem z TGR-em i przez ten market ma tyle pieniędzy, że jest drugą najbogatszą osobą na całym serwerze. No dobra, no to ja na razie stary płacam ile? 20 000. 20? Dobra, to zaczynamy. No, to i nic nie wygrę? No nie no, na razie masz razy 0, co nie? Czyli jakby nic nie wygrywasz, no i teraz wiadomo, mówisz, czy chcesz zwiększyć, czy chcesz zostać. No to wiadomo, że tu zwiększamy, no bo wiesz. Zwiększ. Dobra, zwiększamy? Tak. No, nie, przegrałeś, no, przegrałeś 20 koła. Ja nie mogę. Dobra, to na razie jeszcze o 20 koła kolejne, żeby się odkuć. Dobra, 20 koła powiadasz, dobra, startujemy. Dobra, zwiększ. Jest! Teraz obroniłeś, więc możesz albo to wziąć po prostu i być na 0, albo przewalić. Ja Nie, no nie wierzę. pierdzielę. Dobra, nie, teraz musi 40 lecieć. 40 koła? Ja pierdzielę razy 2, dobra, ale wiesz, to jest razy 2, no to teraz masz 80 koła, ale możesz też mieć razy 3, nie? Możesz 120 koła wygrać. Chyba zwiększam wygraną. Nie, ja pierdzielę. Daj mi wyjść na balkon, muszę to przemyśleć. No, ogólnie podjąłem decyzję. Ja pierdzielę, co to jest? Patrz, wiesz stary, ja jem takie prestiżowe jedzenie, masz tort urodzinowy. Wczoraj takiego zakupu dokonałem na plecak. No widzę. No do tego wiesz, no powinieneś się starać o większą nagrodę jednak niż te jakieś 160 koła. To jest dla ciebie 160 koła. Obróć się. Ty jesteś człowieku chory chyba. Wiesz jak to jest blisko do razy 6, już się nie możesz poddać, już jesteś bliżej niż dalej. Tutaj kabelki podmieniam. Jest! Ja pierdzielę, ej! Nie. Przysięgam, ja się tak zestresowałem już. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jest! Nie! Lecimy 20. Dobra, 100 koła. Wiesz co, ja chyba spasuję, bo to jest za dużo. Prawie $1 000 000. To jest kwota, którą udało mi się wyciągnąć przez te wszystkie większe czy mniejsze biznesy. Robi to już powoli naprawdę imponujące wrażenie, a to zapewne dopiero początek. Niesamowite jest to, że po takiej porażce i załamaniu udało mi się aż tak odkuć w tak szybkim tempie. Wracając do dawniejszego sposobu na zarobek z rudami kryształów. Dzisiaj miejsce ma jedyny event, w którym jesteśmy w stanie te kryształy zdobyć. Właściwie to na tym evencie nie zdobywamy niczego innego niż kryształy. Jednak przez to, że w tle prowadzę kasyno, a zmiana typu państwa jest możliwa co jakieś 2 dni, na meteoryt musiałem pójść, więc moim multikontem, które do tej pory stało na strefie AFK. Po przybyciu na miejsce oczywiście wypiłem niewidkę, a gdy meteoryt uderzył w ziemię, od razu pobiegłem w stronę krateru zebrać kryształy. To właśnie jest drugi i właściwie pierwotny sposób zdobywania kryształów. Zdobyłem ich 8, więc w sumie jakoś dużo kasy z tego nie będzie, no ale warto było spróbować. Wracając do kasyna, mało kto teleportujący się do mnie rozumiał, o co chodzi w tej całej maszynie. W dodatku była ona bardzo zbugowana, przez co traciłem na wiarygodności. W pewnym momencie zapanował jakiś chaos i ludzie zaczęli niszczyć mi tabliczki, guziki i tak dalej, pomimo że byli oni na terenie mojego państwa. Umożliwiał to fakt, że na państwach często ludzie grają na pułapki, przez to możliwość niszczenia obiektów z pułapek na państwie musiała zostać wprowadzona. W każdym bądź razie ta maszyna napsuła mi naprawdę masę nerwów, więc jej już podziękujemy. Piętro niżej powstała więc standardowa ruletka, tyle że bardziej zautomatyzowana niż typowe ruletki na serwerach. Z jakiegoś powodu nie chciała ona jednak za żadne cuda działać poprawnie i kręciła się w kółko w nieskończoność.
świadomość. Przebudowałem więc ją na klasyczną, niezautomatyzowaną ruletkę, na której z łatwością da się oszukiwać innych graczy. Następnego dnia po wejściu na serwer i z chęcią zaczęcia skamowania ludzi na ruletce dość mocno się zdziwiłem. Na scoreboardzie widniała kwota $1,280,000. Torty urodzinowe, które wystawiłem parę dni temu, w końcu zaczęły się sprzedawać. Była to świetna informacja i aż sam byłem w szoku, jak to wszystko nabrało rozmachu w ostatnie parę dni. Wystawiając kolejne 10 tortów, zaprosiłem Tigriara do ponownej pomocy, tym razem właśnie przy ruletce. Zaoferowałem mu, że część wygranych pieniędzy powędruje właśnie do niego. Niestety już na starcie pojawiły się problemy, bo ludzie od samego początku zaczęli zauważać, że coś jest nie tak i stwierdzali, że są oszukiwani. Jeden chłop nawet tepnął swojego kolegę i z czasem z kasyna stworzyło się tu jakieś ogromne pobojowisko. Ruletka z czasem przez świadomość ludzi, że coś tu śmierdzi, przestała generować jakiekolwiek sensowne przychody, więc stwierdziłem, że na razie to koniec. Mimo to torty generowały już tak ogromne przychody, że w pewnym momencie polegałem już tylko na nich i na sprzedawaniu nagród z karnetu na rynku, które stawały się coraz to lepsze. Robiłem też różne deale za itemy, które posiadałem, aż w pewnym momencie na rynku zauważyłem miecz nietoperza. I to nie poziom pierwszy czy drugi, tylko mój wymarzony poziom trzeci. Dla tych, co nie wiedzą, właśnie u nas na serwerze istnieje taka mechanika, że podczas eventów, takie eventówki, które się zdobędzie, można dodatkowo ulepszyć, dzięki czemu mają one o wiele lepsze właściwości. Zostawiłem więc włączony komputer i wyszedłem do sklepu z nadzieją, że jak wrócę, to ujrzę okrągłą sumę, która pozwoli mi na zakup swojego pierwszego, konkretniejszego przedmiotu. 1 940 000. 1 940 000. Co mi się sprzedało? Większość mi się sprzedała. 60 000 brakuje. Czy jest jeszcze miecz na ręku? Proszę, powiedzcie, że jeszcze jest. Błagam. Jest. Ja mogę na szybko sprzedać. Kurde, błagam. Dobra, ej, Tiger, może Tiger mi pożyczy, proszę. Dał mi 50 koła, jest! Gdzie jest ten miecz? Jest! Ja pierdzielę, mamy to. Ile ja pieniędzy właśnie wydałem? Mam 2000 na koncie. Mamy miecz nietoperza, poziom trzeci. Jest to właściwie jeden z droższych itemów, które musiałem sobie sprawić i bez którego cel byłby o wiele cięższy do osiągnięcia niż już jest. Żeby osiągnąć całą resztę, potrzebuję jednak zwerbować kilka bardziej doświadczonych osób. Potrzebuję mieć też dużo więcej niż 4 dni spędzone na serwerze i wszystko to sprawia, że jest to koniec tego filmu. Ale spokojnie, jest to dopiero pierwsza część i przedsmak ogromnej historii, która właśnie się zaczyna. I pomimo, że aktualnie moje państwo nie znajduje się nawet na 100. miejscu w rankingu, to za jakiś czas na tym kanale pojawi się druga i tym samym finałowa część tej przygody. Cieszę się, że możecie przeżywać to wszystko razem ze mną i serio wyczekujcie finału, bo będzie naprawdę mocny.